Są kwestie, co do których wszyscy jesteśmy tego samego zdania. Jedną z nich jest to, że najgorszą częścią każdego zlecenia jest składanie i pakowanie sprzętu. Najgorsze oczywiście są kable, ponieważ z reguły ich jest najwięcej, a zwijanie ich zajmuje sporo czasu. Przeważnie kończy się to na tym, że przed kolejnym zleceniem w panice staramy się rozplątać kable i zwijamy je ponownie. I zauważyłem, że dużo osób, które zwija te kable, robi to tak, jakby byli na obozie żeglarskim albo na obozie wspinaczkowym. I taki kabel po kilku przerzuceniach z miejsca na miejsce wygląda tak. Nie ja go zwijałem. Zwijanie kabla, tak jakby to była lina, powoduje, że w niektórych miejscach na kablu powstają takie załamania, które stresują, nadwyrężają tą linę, szczególnie kiedy jest ona długo przechowywana nie gdzieś luźno na półce, tylko wisi sobie na haku. Dodatkowo taki kabel i tak lubi się poplątać, kiedy chcemy go rozwinąć. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak prawidłowo zwinąć kabel, tak żeby wyglądał on tak, a nie tak. I żebyśmy nie musieli się stresować i niepotrzebnie tracić czas. Zanim zaczniemy zwijać kable, musimy je pierwsze przygotować. I przygotować nie na zasadzie wyciągnąć po prostu z torby, tylko w obecnych czasach, jak mówię, jakbym był starym dziadem, w sumie trochę jestem. Obecnie większość kabli, które przychodzą wraz z lampami, mają w swoim składzie więcej plastiku niż gumy, przez co zapamiętują bardzo łatwo swój kształt. Jeżeli więc wyciągamy taki kabel z kartonu, w którym z reguły jest on bardzo kompaktowo spakowany, to jest on powyginany w różnych kierunkach. Żeby ten stan odwrócić, wystarczy, że taki kabel położymy na ziemi w słoneczny dzień i pod wpływem temperatury taki kabel zacznie mięknąć i tracić pamięć tego kształtu. Robimy tak też ze starymi kablami, które były wcześniej składane na dziwne sposoby, bo takie kable, jeżeli będziemy chcieli zwinąć nawet w nowy sposób, to niestety one będą się układały tak jak one chcą, a nie tak jak Wy chcecie. Po drugie, na końcówkę kabla od strony męskiej, czyli wtyczki, zakładamy sobie rzep do obwijania kabla lub wiążemy sznurek, jeżeli mamy takiego rzepa. I tym sznurkiem oczywiście, czy tam rzepem, spinamy kabel po jego zwinięciu. Ten rzep dajemy po stronie wtyczki, dlatego że jeżeli na przykład damy go po drugiej stronie, to wtedy będzie on nam zwisał przy lampie czy przy mikrofonie, ponieważ tak samo zwijamy kable XLR. Teraz Wam pokażę metodę over-under, czyli nad-pod-pod-nad i zrobię to w slow motion, to będzie moje slow motion, nie slow motion kamery, tak żebyście mogli zobaczyć dokładnie, jak wyglądają te ruchy. Jestem praworęczny, więc biorę sobie kabel w lewą dłoń i sprawdzam sobie na początku, jak ten kabel chce się nam naturalnie ułożyć i układam się nad. I teraz robimy następny ruch. Jak widzicie, robi nam się taka literka U i to znaczy, że kabel chciałby naturalnie sam pójść pod i palcem wskazującym i kciukiem prawej dłoni przekręcam kabel tak, jakbym przekręcał klucz w zamku. Robimy tak. Jak widzicie, kabel zachodzi pod siebie i to jest pod. Robimy nad. Teraz znowu pod. Nad. I mamy zwinięty kabel. Dobra, a teraz zwinę kabel w normalnym tempie. Czyli zaczynamy sobie normalnie, robimy pod i możecie zobaczyć, że gdybym chciał zrobić nad, to kabel ma już swoją pamięć po wielokrotnym wcześniejszym składaniu i nie za bardzo chce współpracować, kiedy chcemy go dać nad. Naturalnie zawija się pod. Zdajemy nad, pod, nad. I tu już mamy końcóweczkę. Bierzemy sobie rzepa, posuwamy go na środek między wtyczkę i zatyczkę i mamy zwinięty kabel. A teraz go szybko rozwiniemy i na przykład chcę go rozłożyć i kabel rozłoży się bez problemu, bez żadnego zaplątania. Musicie mi uwierzyć na słowo. I jeszcze raz. Ciach, ciach. Mogliby robić takie zawody gaferów, tak jak są na Dzikim Zachodzie, związane z lasem, to powinno być z kablami. Czas. Jezu, taki wandzioł jest duży. Dobra, mam nadzieję, że ta metoda przekonała Was do siebie. Oczywiście trzeba troszeczkę poćwiczyć i przyzwyczaić się do takiego zwijania kabla, ale na pewno odwdzięczy Wam się to po prostu mniejszą ilością stresu i zmarnowanego czasu. Dzięki, nazywam się Michał Skabowski. Nie zapomnijcie o łapkach w górę i zostawieniu subskrypcji. Do zobaczenia w następnym odcinku.